Julia Żugaj, czyli polska influencerka, w ostatnich miesiącach intensywnie działała w telewizji, a dokładnie to brała udział w Tańcu z Gwiazdami. Przez ten okres było widać jej wzmożoną aktywność na salach treningowych wraz z jej partnerem tanecznym Wojtkiem Kuciną, który swoją drogą dzięki kolaboracji z youtuberką zdobył dość sporą ilość obserwujących na Instagramie. Jak widać, Żugajki mają moc. Parze szło bardzo dobrze, dzięki ciężkiej pracy udało im się dojść aż do finału. Wydarzenie to miało miejsce 17 listopada. Niestety ten wieczór nie poszedł po myśli Julki i nie udało się wygrać. 15. edycję Tańca z Gwiazdami wygrała Vanessa Aleksander i jej partner Michał Bartkiewicz. Gdy emocje wstępnie opadły, Żugaj wrzuciła taki oto wpis na Insta. Nie wygrałem Tańca z Gwiazdami, ale wygrałem coś znacznie większego. Ludzi, którzy zostaną w moim sercu na zawsze. Nowe emocje, które nauczyły mnie otwartości i wrażliwości. Zdobyłem doświadczenie i pewność siebie, o którą wcześniej tak bardzo walczyłam. Ten program to dla mnie coś więcej niż taniec. To podróż, która zmienia mnie na zawsze. Choć to koniec jednej przygody, przede mną kolejne. Trasa koncertowa 4 pory roku, 2 dubbingi w kinach i Sylwester. Życie pokazuje, że nawet kiedy coś się kończy, coś pięknego dopiero się zaczyna. Dziękuję za każdą chwilę, za każde wsparcie i każde ciepłe słowo. Świat się wczoraj nie skończył. To dopiero początek. Jak widać, dziewczyna nie jest zniechęcona do dalszego działania i już ma mnóstwo planów dalej. Z komentarzy wylewa się ogrom wsparcia, choć wiadomo, że jest tu masa żugajek. Na Twitterze już tak kolorowo nie jest. Mimo wszystko należy się tu szacunek, że dotarła i tak wysoko. Z ciekawostek można nadmienić, że w studiu nagrań towarzyszył Julce Gimper, który kiedyś też brał udział w programie i tak samo jak Julka dotarł do finału i tak samo w finale nie wygrał. To teraz poświęćmy chwilę na internetowego degenerata. Mowa o Kawiaku. To patologiczne stworzenie, które odpowiadało za tworzenie patostreamów, atakowanie i poniżenie ludzi i stwarzanie po prostu niebezpieczeństwa w przestrzeni publicznej. Wraz ze swoim kumplem trafili do aresztu w listopadzie 2023 roku. Mija już rok, a Onet informuje, że ich areszt zostaje przedłużony do 18 stycznia 2025 roku. Także jeszcze trochę posiedzą, a patrząc na to, że ta sprawa nie idzie do przodu, to będą im tak przedłużać i przedłużać do znudzenia. O, to może teraz o błońskim Fagacie. Nie wiem, czy pamiętacie, ale kiedyś Fagata w przestrzeni publicznej wypowiedziała się na temat jej stosunku z Kacprem, opisując go tymi słowami: to było najgorsze 10 sekund mojego życia. Kacper nie był dłużny i odpowiedział na to również ośmieszając drugą stronę. I w sumie na tym się skończyło. Ostatnio jednak dziewczyna postanowiła znowu wbić szpilkę youtuberowi. Kacper wraz ze swoją dziewczyną nagrali film, w którym odpowiadają na różne pytania. Kacper musiał powiedzieć po jednym z pytań, ile miał partnerek łóżkowych między jednym a drugim związkiem. Ten odpowiedział liczbą 35. Ile miałeś partnerek seksualnych w okresie między jednym a drugim związkiem? Nie potrafię policzyć. No ale musisz na potrzeby tego. To plus minus, co? No takie jest pytanie, no to... O ile można się pomylić? O 30 chociaż? Nie, o 5 w tą czy w tam. Z 35. Coś między 30 a 85. Strasznie niekomfortowe pytanie, to jest w ogóle. I właśnie do tej liczby Agata Fong nawiązała w swoim tweetie, pisząc tak: 35 kobiet to tylko 350 sekund dla niego. Widać, że między nimi jest jakiś zgrzyt i uraza, skoro po takim czasie chce się jej wbijać dalej szpilki. Zejdźmy trochę teraz na temat freaków. Na ekranie widzicie całą kartę walk na zbliżającą się edycję Fame. Jak można zauważyć, karta jest bardzo stonowana i bezpieczna pod względem wizerunku organizacji. W skrócie po prostu większość walk jest, że tak powiem, stypiarskich. Zresztą to zauważyli ludzie już podczas pierwszej konferencji. Komentarzy odnośnie braku jakichkolwiek dymów nie brakowało. Ale nie o karcie dziś mowa. Chciałbym zwrócić uwagę na jedną dziewczynę, która tam się pojawiła. Właśnie, Lexi Chaplin, czyli pani włodarz konkurencyjnej organizacji. Media nie mogły zaprzepaścić takiej okazji i zadały jej proste, a zarazem kłopotliwe pytanie: co z Cloud? Sami zobaczcie, jak dziewczyna poradziła sobie z odpowiedzią i jaka przyszłość czeka Cloud MMA. Pierwsze pytanie. Czy Cloud MMA się odbędzie? Wiesz co? Tak. Tak, odbędzie. Będzie. Tak. I czy ty będziesz dalej obecna w Cloudzie, czy już jest definitywny koniec? Wiesz co? Nie wiem, bo ja, tak jak mówiłam na scenie, lepiej się czuję w roli zawodnika niż włodarza, więc ja nie jestem pewna, ale Cloud na pewno sobie poradzi, wszystko dobrze, wszystko fajnie.
Jak o frikach mowa, to poruszmy jeszcze ostatni temat. Kojarzycie prezesa z lasu? Jeśli nie, to wpadnijcie na TikToka i nadróbcie content, bo gość robi furorę na tamtej platformie. Połączenie jego humoru i śmiertelnej powagi w tym, co mówi, powoduje, że ludzie tam go po prostu nienawidzą, a to tworzy ruch i zasięgi. Ostatnio zagościł w podcaście Zgrzyt, gdzie pokazał część prawdziwego siebie i można było tam usłyszeć rozmowę z bardzo inteligentnym i sympatycznym mężczyzną. Jakoż iż działa on w świecie social mediów, nie mogło zabraknąć pytania o jego ewentualny angaż we freak fightach. Sami posłuchajcie, jak prezes z lasu odpowiedział, jaki dał pomysł na starcie. No właśnie chciałem zapytać o te followersy, o te wyświetlenia i tak dalej, no to w jakiej federacji i kiedy się bijesz i z kim? Nie. Ja miałem... A propozycje na pewno były. Były propozycje, ale chcę mieć ten wizerunek twardego prezesa. Zaproponowałem im, że mogę wystawić na przykład 2 roboli, którzy się będą na***ać w moim imieniu. stać i doglądać. Tak, i uważam, że byłoby widowisko przednie, ale oni mają sztywne umowy, jakieś sztywne zasady, że ludzie chcą po prostu widzieć konkretnie bijącego się prezesa, konkretną osobę, no tak. No tak. Tylko, że mam taki content, że nie do końca by mi to pasowało, nie? No nie, to by przełamało w ogóle konwencję. No, szczególnie jakbyś przegrał. No, ale... Chyba, żebyś Jellyfrucika faktycznie dostał, to wtedy Też to dla mnie wyszło fajnie pod tym kątem, że mogłem sobie powiedzieć, że słuchajcie, nawet jakby mi dali 1 milion czy 2, no to jest praktycznie moja godzinówka, to ja to nie? No i faktycznie żyjesz też z nieruchomości, no to jest taka kasa, że nie musisz się o te garze freakfightowe zabijać, nie? Także raczej nie zobaczymy go w klatce, chyba że zmieni zdanie, bo myślę, że po stronie organizacji byłaby otwarta bramka. Decyzja po prostu należy tylko i wyłącznie do samego TikTokera. Na dziś to tyle, dzięki za uwagę. Zostaw po sobie jakiś ślad w postaci chociażby łapki, trzeba jakoś obudzić ten umarły kanał. Do usłyszenia wkrótce.